Chodź do nas. Przywitasz się. Hej wszystkim. Tutaj ja, Julia, i witam Was z moim kotem, Kiobim. Nie wygląda trochę na zadowolonego, ale zaraz go wypuszczę, także nie martwcie się. Hej wszystkim! Witam Was na moim kanale, tutaj Kamabol i witam Was na odcinku odnośnie tego, jak nauczyłam się języka koreańskiego. Także zapraszam do oglądania. Od razu chcę Wam powiedzieć na samym wstępie, że to jest troszeczkę clickbait, dlatego że ja wciąż uczę się języka koreańskiego i absolutnie nie jestem native speakerem, żebyście sobie tego nie myśleli, ja nie mówię płynnie w języku koreańskim. Póki co jestem bardziej na poziomie średnio zaawansowanym do poziomu zaawansowanego, także od razu Wam mówię, wszystkie rady, które dzisiaj Wam udzielę, to jest tylko moje doświadczenie, także nie bierzcie tego w 100% do siebie. Także zacznijmy od samego początku. Jak zaczęłam interesować się językiem koreańskim? I jeśli chodzi o całą moją historię z Koreą i z tym, jak dostałam się na studia w Korei, to tutaj podlinkuję Wam link. Tutaj macie go chyba po prawej stronie w okienku. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jak dostałam się na studia w Korei Południowej, ale dzisiaj troszeczkę inna historia. Dzisiaj poruszymy historię tego, jak zaczęłam interesować się językiem koreańskim. Także od razu możemy zacząć od tego, co już poruszyłam w tym filmie, ale troszeczkę odświeżone. Także w roku 2015 zaczęłam interesować się językiem koreańskim, ale to absolutnie były podstawowe wzloty. Ja nie byłam w ogóle nawet byłam po prostu na bardzo podstawowym poziomie z moim językiem. To były podstawowe wzloty, hangul i kompletnie nic więcej. I po 2 latach, kiedy byłam w klasie drugiej liceum, zaczęłam mieć zajęcia z native speakerem. Somi, pozdrawiam Cię, jeśli to oglądasz. I miałam te zajęcia z native speakerem, pamiętam chyba przez 3 miesiące i bardzo mi to pomogło z nauką koreańskiego, z tym, żeby się przygotować na moją pierwszą podróż do Korei Południowej. I wtedy po roku 2018 była kolejna roczna przerwa, wtedy przygotowywałam się do matury, przygotowałam się zakończenia mojej licealnej przygody i zaczęłam się interesować tym, jak mogę przenieść się do Korei Południowej. Także to już poruszałam w ostatnim filmie i na tym możemy się zatrzymać. Także co tak na dobrą sprawę było największym bodźcem, jeśli chodzi o moją naukę języka koreańskiego, to oczywiście bez wątpienia był kurs językowy, który Wam bardzo serdecznie polecam. Także kurs językowy, na którym ja byłam, trwał rok i na dobrą sprawę na tym kursie językowym nauczyłam się najwięcej języka, nauczyłam się najwięcej gramatyki i najwięcej potrzebnych zwrotów do życia i studiowania w Korei Południowej. Także jeśli macie możliwość dostać się na kurs językowy w Korei, na Uniwersytecie Koreańskim, to z całym sercem naprawdę bardzo Wam to polecam. Bardzo polecam Wam tę opcję. Także możemy przejść do tematu, o który pytaliście w sumie chyba najczęściej, na temat kursu językowego. Także w skrócie w dzisiejszym odcinku opowiem Wam odnośnie całego kursu, wszystkich kosztów, jak wyglądają zajęcia, czy polecam, czy nie, ale oczywiście już Wam go poleciłam. Także dzisiaj opowiem Wam to w skrócie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście jak zwykle możecie je zostawić w komentarzach lub na moim Instagramie. Więc jeśli chodzi o kurs językowy, to kursy językowe same w sobie trwają 2 miesiące. Jeden semestr są 2 miesiące i potem mamy 3-tygodniową, 4-tygodniową przerwę pomiędzy tymi semestrami. Także w roku mamy 4 semestry i dzielą się właśnie one jakby na 3 miesiące. Łącznie licząc tą przerwę wakacyjną pomiędzy semestrami. I od razu chcę Wam powiedzieć o kosztach tego kursu, bo te koszty kursu niestety są dość wysokie, także musicie wziąć to na poprawkę. I te kursy zwykle kosztują od 3,5 tysiąca w takiej naprawdę bardzo małym miasteczku, bardzo małym uniwersytecie, do powiedzmy sięgają do 5,5 tysiąca za jeden semestr. Także to są naprawdę dość wysokie koszta, więc musicie liczyć się z tymi kosztami, że są one dość bardzo wysokie. I teraz w skrócie opowiem Wam, jak wyglądają zajęcia na tym kursie językowym. Zajęcia na tym kursie wyglądają w ten sposób, że mamy grupę zwykle osób od 10 do 15, czasami 20 osób, w zależności czy bardzo jest ten rok obłożony, czy nie. W moim przypadku to zwykle było 15-16 osób na jedną klasę. Zwykle to są osoby Europejczycy, Azjaci, to jest naprawdę grupy są bardzo mieszane. W moim przypadku najwięcej osób było z Chin i Wietnamu.
Także na tych kursach uczyliśmy się codziennie po 4 godziny i zwykle to tak jest właśnie ustalone, że są 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku i codziennie uczyliśmy się na temat pisania, na temat mówienia, na temat słuchania i na temat gramatyki. Także codziennie poruszaliśmy 2 zwroty gramatyczne. Mieliśmy zajęcia chyba godzinne z słuchania, pisania i te godziny były właśnie w ten sposób podzielone. Także programowo wszystko było fajnie przechodzone, było wszystko bardzo naprawdę płynne i te zajęcia bardzo mi się podobały i gdybym miała możliwość iść jeszcze raz, wszystko przejść, to naprawdę na pewno bym na to poszła. I chciałabym wrócić do tych właśnie czasów, kiedy uczyłam się języka koreańskiego, bo pamiętam, że poznałam bardzo dużą ilość fajnych osób i bardzo podobało mi się sposób, w jaki właśnie moi nauczyciele, profesorowie podchodzili właśnie do przekazania wiedzy. Wiem, że dużo osób ma dość negatywne podejście do owego kursu językowego, natomiast z mojej perspektywy naprawdę mam super doświadczenie i wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia po prostu tego, na jakim uniwersytecie jesteśmy, jaki jest poziom danego uniwersytetu, to jest naprawdę od tego wszystko zależy. Także jeśli chodzi o mój uniwersytet, Chungnam National University, naprawdę bardzo polecam Wam ten kurs, także możecie się na niego wybrać. Naprawdę Wam polecam. Także tak już wspominałam, codziennie 4 godziny zajęć, potem po miesiącu mamy midterms, czyli mamy egzaminy z całego materiału, który przechodziliśmy, i potem mamy finals, czyli po kolejnym miesiącu mamy kolejne egzaminy. Ok, także poruszyliśmy w to, jak wyglądają zajęcia, ile one kosztują, ile kosztuje kurs. Także teraz wydaje mi się, że warto poruszyć w kwestie wizowe. Także jeśli wybieracie się na jeden semestr, to nie wydaje mi się, nie wiem, jeśli chodzi o pandemię, także od razu mówię poza pandemią, nie dostaniecie stabilnej wizy studenckiej, tylko będziecie na wizie turystycznej, dlatego że Polska i Korea mają między sobą ruch bezwizowy, dlatego mamy od razu udzielaną wizę turystyczną na miejscu, także podczas tych 3 miesięcy po prostu mamy 90 dni na przylot i na wylot. Także podczas jednego semestru na pewno nie dostaniemy wizy studenckiej, natomiast jeśli zapłacimy za 2 semestry, to wtedy dostajemy wizę tymczasowego kursu językowego i to jest wiza D4. Jeśli chodzi o dokumenty, które są potrzebne na taki kurs, to one są zwykle powiedziane, to naprawdę bardzo się różni, także dzisiaj powiem po prostu ogólnie, jak to wyglądało w moim przypadku. Także jest to zwykle oczywiście potwierdzenie salda konta, standardowo mniej więcej niższe, chyba to było 30 000 złotych, także połowa niższa od tego, co jest na studiach i pamiętam wtedy też musi być co musi być? Potrzebowałam apostil na zakończenie, na dyplom zakończenia liceum, jakieś więzi rodzinne między moimi rodzicami, dość podobne dokumenty, jeśli chodzi o właśnie dokumenty na studia, także one były mniej więcej podobne, ale wszystko możecie sobie sprawdzić na stronie uniwersytetu, który Was interesuje, więc po prostu zajrzyjcie sobie na stronę uniwersytetu, który Was interesuje i sprawdźcie sobie wszystkie informacje, dlatego że tak jak mówię, mój przypadek może być inny od Waszego. Także teraz możemy przejść do tematu, jak uczę się na ten moment języka koreańskiego, dlatego że mimo, że skończyłam kurs, to wciąż chcę być na wyższym poziomie ze swoim koreańskim, chcę bardziej obejmować tematy polityczno-religijne, struktury społeczeństwa koreańskiego, także to wszystko obejmuje egzamin TOPIK, także to jest najważniejszy egzamin, dzięki któremu możemy dostać się na studia, do pracy. To jest w sumie egzamin i chyba jedyny, który potwierdza naszą znajomość języka koreańskiego. Ok, także przejdźmy do materiałów, z których ja korzystam na samym początku swojej nauki języka koreańskiego. Także dla osób początkujących najbardziej polecam zapoznanie się z podręcznikami, które są wydawane przez uniwersytety właśnie na tych kursach językowych. I to są zwykle podręczniki, na przykład Seoul Dehakgyo, Hangugo Seoul, nie pamiętam jak się nazywało, Seoul de Hangugo, czyli to są podręczniki właśnie, na których pracujemy na tych kursach. Na przykład też jest Sogang de Hangugo, tak mi się wydaje, że tak się nazywają te podręczniki. Wszystko Wam podlinkuję w boksie na dole, także nie martwcie się, wszystko możecie sobie tutaj znaleźć. I
Dla osób początkujących, które nie mają za dużej znajomości języka, bardzo Wam polecam zapoznać się właśnie z tymi podręcznikami i na nich się przygotowywać, jeśli nie macie za dużej znajomości języka. Także tutaj mamy 6 poziomów i możecie po prostu codziennie robić sobie lekcje właśnie z tymi podręcznikami, a dopiero potem uzupełniać sobie wszystko na przykład podręcznikami z TOEIC-a, podręcznikami z chyba Talk to Me Korean, także najbardziej Wam polecam właśnie zapoznać się z tymi podręcznikami, tymi 2, co poruszyłam. Ok, a jeśli jesteście na troszeczkę wyższym poziomie, to polecam Wam zapoznanie się z wydawnictwem Hangugo Bank. I w sumie ja usłyszałam bardzo pozytywne opinie odnośnie tych książek, odnośnie tego wydawnictwa od bardzo dużej ilości youtuberów, także tak samo moje znajome polecało mi właśnie to wydawnictwo i to wydawnictwo wydaje głównie książki do właśnie topika, także tutaj mamy topik 2, jest to poziom zaawansowany i tutaj ta książka, od razu tak samo też ją Wam podlinkuję, ona przygotowywuje do części pisanej. Także tutaj mamy wszystko bardzo fajnie opisane. Mam tutaj zwroty na każdą lekcję, którą możemy się uczyć. I tak samo mamy pokazane, to już chyba mówiłam, słownictwo. Mamy pokazane i jak wyglądają tutaj, jak wyglądają zadania. Także to jest wszystko bardzo fajnie wytłumaczone i naprawdę bardzo Wam polecam tą książkę, dlatego że ją się bardzo fajnie i przyjemnie przerabia. I tak samo tutaj ja już sobie to wyrwałam akurat, ale było tak samo malutka książeczka, w której były podane wszystkie słówka. Także naprawdę bardzo fajna książka. Tutaj tak samo możemy robić sobie takie prawdziwe testy, niby. Także to jest naprawdę bardzo fajna książka i bardzo ją Wam polecam. Także z niej przygotowywałam się do topika i tak samo do dnia dzisiejszego również z niej często korzystam. Na ten moment w moim mieszkaniu nie mam jakby za dużej ilości książek, do których się przygotowuję do topika, dlatego że mam je tylko 3, jedna jest coś bardzo zniszczona, także ją od razu Wam podlinkuję. Ale druga książka, z której korzystam, jeśli chodzi o przygotowywanie się do gramatyki, nie tylko na topik, to oczywiście jest książka z topika, jest to książka Bintopyor Topik. I jest to książka głównie jeśli chodzi właśnie o gramatykę, także jakby każde 2 strony tutaj są odpowiedzialne za pokazanie tego, jak jest tutaj przedstawiona gramatyka, a po drugiej stronie mamy ćwiczenie. Także to jest bardzo fajna książka, jest tutaj naprawdę bardzo dużo gramatyki, także jesteście osobami, tak jak ja, które lubią sobie wszystko zapisywać i lubią sobie tą gramatykę opisać w zeszycie, to naprawdę to będzie książka, którą pokochacie. I z tego samego wydawnictwa jest również książka, która przygotowuje stricte do topika i jest to po prostu książka, która daje przykłady tego, jak wyglądają testy. Także od razu Wam ją podlinkuję, ja nie mam ją teraz przy sobie, także jest troszeczkę zniszczona, bo już ją całą przerobiłam, także od razu Wam ją podlinkuję. Te 2 książki na ten moment, ale te 3 książki, które Wam polecam, naprawdę są super starterem na przygotowanie się na topika 2. Pomijając te 3 książki, które poruszyłam, chcę również Wam polecić aplikację, z której korzystam do dnia dzisiejszego. Jest to aplikacja, która nazywa się Quizlet. I z aplikacji Quizlet korzystam chyba z 10 razy dziennie, dlatego że jest to aplikacja, na której możemy wpisywać sobie słówka i ja właśnie wpisuję sobie słówka z tej książki i wpisuję sobie je wszystkie do tej aplikacji, także to bardziej działa jak fiszki, tylko na telefonie i również na tej aplikacji możemy robić sobie egzaminy z tych słówek, także super jest to sposób na przyswajanie i oczywiście jest super komfortowe, dlatego że wszystko mamy od razu na swoim telefonie. To nie jest reklama sponsorowana, naprawdę polecam Wam z głębi serca tą aplikację i również to nie jest tylko aplikacja do języka koreańskiego, tak samo możecie przygotowywać się z wszystkich innych języków. Poruszając, już kończąc podręczniki, kończąc wszystkie materiały tego, jak ja się uczę języka koreańskiego, to możemy przejść do tego, ile czasu poświęcam dziennie na naukę języka koreańskiego. Niestety ostatnio jest to dość
jakby mała ilość czasu, na którą spędzam na naukę, dlatego że jest to zwykle pół godziny, są to 25 minut nauki tylko, ale dla mnie jest to wystarczające, dlatego że ja już większość materiału przyswoiłam, także na ten moment jest to dla mnie nauka tylko gramatyki jakiejś bardzo podstawowej, bardziej zaawansowanej, która jest dla mnie już dość prosta, jest dla mnie zrozumiała, ale pamiętam, jak zaczęłam się uczyć języka koreańskiego, to na samym początku poświęcałam zwykle 2 godziny dziennie nauki i tak na dobrą sprawę za bardzo Wam tego nie polecam, dlatego że najlepiej jest po prostu uczyć się języka 45 minut dziennie, jeśli jesteście na poziomie początkującym czy średnio zaawansowanym, to jest naprawdę wystarczająco. I teraz jako ostatni temat możemy poruszyć to, jak mówić dobrze w języku koreańskim, bo to jest, wydaje mi się, że najcięższy temat, jeśli chodzi o całą naukę języka koreańskiego, jak mówić płynnie, bez stresu i jak dogadywać się z Koreańczykami. To była dla mnie najcięższa część całej mojej nauki języka koreańskiego, dlatego że przez długi czas nie byłam w stanie przemóc się, nie byłam w stanie rozmawiać z Koreańczykami bez żadnego stresu, dlatego że po prostu czułam się bardzo oceniana i Koreańczycy też mają to w sobie, że oni są za leniwi, żeby Was zrozumieć. Co Wam polecam na ten moment ja najbardziej, to jest oglądanie często dram, zapisywanie sobie tych form językowych, którzy używają aktorzy i zapamiętywanie ich i łączenie z materiałami z TOEIC-a i łączenie z materiałów, które Wam już polecałam właśnie z Seoul de Hangugo Sogangde. Także wszystko razem możecie łączyć i to na pewno nie będzie dla Was za dużo. I ostatnia rada, którą mogę Wam udzielić, jest to, żebyście pomimo pomyłek, pomimo wstydu nie wstydzili się mówić w języku koreańskim, dlatego że każdy Koreańczyk będzie w stanie, każdy kulturalny Koreańczyk będzie w stanie zrozumieć to, że jesteście początkujący i że nie mówicie na tyle dobrze, tak jak oni. A tak na dobrą sprawę Koreańczycy też lubią robić błędy językowe, więc w ogóle się o tym nie martwcie. I chcę Wam powiedzieć, że Koreańczycy, mówiąc w języku koreańskim, nie wstydzą się absolutnie, żeby robić błędy. I często bardzo dużo poznałam osób, które są bardzo dumne z tego, jak mówią w języku angielskim, dlatego że ich angielski aż tak dobry nie jest. Więc dlaczego Wy macie się wstydzić, mówiąc w języku koreańskim, który nie jest najczęściej używanym językiem na świecie? Tutaj macie odpowiedź. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania odnośnie mojej nauki języka koreańskiego, to oczywiście zostawiajcie pytanka, tak jak mówiłam, w komentarzach, możecie napisać do mnie na Instagramie. Także na wszystkie pytania zawsze odpowiadam i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Także zostawcie lajka, subskrypcję, łączcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć!